Oczekuję zapalić papierosa. Wydupcyłam się! Dzień dobry kochani, witajcie następnego dnia. Chyba 10. dzień. Przestałem liczyć, naprawdę przestałem liczyć. Witajcie, słoneczko znowu przygrzewa, znowu operuje dosyć wysoko, będzie się działo. Na razie jesteśmy dosyć wysoko, więc ponad 2000 metrów, więc jeszcze jest chłodno. Nie mam pojęcia znowu, gdzie jedziemy. Znowu do jakiejś doliny, podobno jakąś niebezpieczną drogą. Nie wiem, zobaczycie na filmie. Zapraszam. Są na świecie drogi, które prowadzą z jednego miasta do drugiego. I są takie, które prowadzą znacznie dalej. Drogi, które nie kończą się na mapie, ale gdzieś na granicy ludzkiej wytrzymałości, odwagi i ciekawości świata. Jedna z nich zaczyna się tutaj, wysoko w górach Karakorum, przy legendarnej Karakoram Highway. Kilka kilometrów za wioską pasu asfalt nagle skręca w bok i znika pomiędzy skalnymi ścianami. To niepozorne skrzyżowanie jest początkiem drogi do Shimshal Valley, jednej z najbardziej odizolowanych dolin całego Karakorum. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie prowadziła tam żadna droga, a jedynym sposobem, żeby się tam dostać, była kilkudniowa wędrówka przez góry. Dziś można spróbować przejechać tam motocyklem, ale Karakorum nie oddaje swoich sekretów łatwo. Powiesz, że zostałaś w hotelu. Pierwsze kilometry prowadzą wzdłuż rzeki Shimshal. Droga powoli oddala się od Karakorum Highway i zaczyna zagłębiać się w coraz węższy kanion. Z każdym kolejnym zakrętem góry rosną. Najpierw kilkadziesiąt metrów nad drogą, potem kilkaset, a w końcu stają się ogromnymi ścianami skalnymi, które zamykają horyzont ze wszystkich stron. Rzeka płynie gdzieś daleko w dole. Jej woda spływa prosto z lodowców Karakorum. Jest mleczna, zimna i niesamowicie szybka. Jej huk odbija się echem od skalnych ścian. To dopiero początek. Podróżując tą drogą bardzo szybko można zrozumieć jedną rzecz. Karakorum człowiek jest tylko gościem. Na drodze leżą świeże kamienie, które spadły ze ścian kilka godzin wcześniej. Czasami przez trasę płynie lodowcowy potok, zmieniając ją w błotnistą rzekę, a czasami fragment drogi znika po nocnym osuwisku. To właśnie tutaj jazda motocyklem przestaje być zwykłą podróżą, staje się przygodą. Każdy zakręt odsłania nowy krajobraz. Gigantyczne kaniony, skalne pustkowia i potężne szczyty Karakorum, które wznoszą się kilka kilometrów nad doliną.
kilkunastu kilometrach krajobraz zmienia się nagle. Droga zmienia się w wąski szutrowy pas wykuty bezpośrednio w skale i nagle pojawia się pierwsza myśl. Ta droga w ogóle nie powinna tutaj istnieć. W wielu miejscach wygląda tak, jakby ktoś wyciął w skalnej ścianie półkę szerokości jednego samochodu. Po lewej stronie pionowa skała, po prawej przepaść opadająca z setki metrów w dół. Na jej dnie wciąż słychać huk rzeki. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, w jaki sposób powstała ta droga. Przez lata mieszkańcy Doliny Shimshal pracowali tutaj ręcznie, z kilofami, młotami i prostymi narzędziami. Każdy metr tej trasy był powoli wykuwany w litej skale. Kilof po kilofie, kamień po kamieniu. Dla nich była to jedyna szansa, żeby połączyć swoją dolinę ze światem. Po kilku godzinach jazdy kanion zaczyna się powoli otwierać. Ściany skalne oddalają się od siebie, pojawia się więcej światła. I nagle niemal niespodziewanie przed nami otwiera się szeroka, wysokogórska dolina. To Shimshal. Jedna z najwyżej położonych, zamieszkanych dolin Pakistanu. Leży na wysokości około 3100 metrów nad poziomem morza. Niewielka wioska otoczona jest ogromnymi przestrzeniami gór i lodowców. To tutaj mieszkają ludzie Wakhi. Społeczność, która od pokoleń nauczyła się żyć w cieniu największych gór świata. Jeszcze do początku XXI wieku jedyną drogą do świata była piesza ścieżka przez góry. Podróż w jedną stronę zajmowała 2 albo 3 dni marszu. Dopiero w 2003 roku droga została ukończona. Po raz pierwszy w historii dolina została połączona z Karakoram Highway. Shimshal znana jest w Pakistanie jako Dolina Alpinistów. Wielu wybitnych pakistańskich wspinaczy pochodzi właśnie stąd. To oni prowadzili wyprawy w kierunku ogromnych szczytów Karakorum, takich jak Distagil Sar, Yukshin Gardansar czy Kandutsar. Ale dla mieszkańców doliny te góry nie są celem wypraw. Są po prostu częścią codzienności. Kiedy słońce zaczyna zachodzić za ostrymi graniami Karakorum, światło w dolinie zmienia się bardzo szybko. Ogromne góry rzucają długie cienie, temperatura spada, powietrze staje się chłodne i niezwykle czyste. I wtedy naprawdę można poczuć charakter tego miejsca, bo Shimshal to nie tylko odległa dolina. To miejsce, które przez setki lat pozostawało na uboczu świata, a droga, która do niego prowadzi, jest czymś więcej niż tylko trasą w górach. To podróż w głąb jednego z najbardziej dzikich zakątków planety.
Gdy teraz siedzę i montuję ten film, to naprawdę trudno mi uwierzyć w fakt, że to zrobiliśmy. Że przejechaliśmy drogę do Shimshal Valley. Co więcej, przejechaliśmy ją bez upadku i żadnych przygód. Gdyby ktoś powiedział mi rok wcześniej, że będę jechał motocyklem najniebezpieczniejszą drogą w Pakistanie, w dodatku w całkowitym offroadzie, to powiedziałbym, że kompletnie zwariował. Po moich przygodach w Mence czy na przełęczy Tende miałem silne przekonanie, że jeszcze długa droga przede mną, zanim zdecyduję się na jazdę w terenie. Przed wylotem do Pakistanu mieliśmy poważne obawy, czy sobie poradzimy i może dobrze, że nie wiedzieliśmy wtedy, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, bo jest duże prawdopodobieństwo, że nie zdecydowalibyśmy się na ten wyjazd. Czasami jednak lepiej nie wiedzieć. Słynny brytyjski poeta Thomas Gray napisał kiedyś "Ignorance is bliss", czyli ignorancja jest błogosławieństwem. I chyba faktycznie coś w tym jest. Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że zdecydowanie warto było przejechać tę drogę i z chęcią tutaj jeszcze wrócę. Żadna droga dotychczas przeze mnie przejechana nie dostarczyła mi aż tak ekstremalnych wrażeń. Moi drodzy, wiem, że w tym filmie niewiele się działo, pokazałem wam tak naprawdę tylko jedną drogę i to było wszystko. Nie mam pojęcia, ile ten film będzie trwał, bo nie wiem, ile z tej drogi będę chciał wam pokazać, żeby was nie zanudzić. A według różnych źródeł, według różnych rankingów była to jedna z najniebezpieczniejszych dróg na świecie. Wiem, że w Pakistanie jest jeszcze jedna niebezpieczniejsza i pojedziemy nią, w sensie nie będziemy nią wiezieni, bo po tamtej drodze jeżdżą tylko lokalne jeepy przewożące turystów. A ta, no momentami było faktycznie trochę niebezpiecznie, było trochę ekscytacji, było trochę nerwów, ale było niesamowicie. Słuchajcie, zrobiliśmy dzisiaj 74 km tą drogą, mniej więcej, plus jeszcze dodatkowe, żeby dojechać do hotelu. Nie ukrywam, że było to najtrudniejsze, co do tej pory zrobiłem na motocyklu. Najbardziej wymagające, najtrudniejsze. No i zostanie w głowie naprawdę na długo. Naprawdę na długo. Teraz jesteśmy w hotelu. Odłączyliśmy się wcześniej od grupy, dlatego że Jimmy zabrał grupę jeszcze na lodowiec. Tam miało być jeszcze trochę offroadu, miało być jeszcze kawałek dojechać. My już mieliśmy dość. Przepraszam. Justynka była zmęczona psychicznie po tamtym offroadzie, no bo to była wymagająca droga. Ja byłem zmęczony fizycznie, bo no, jestem trochę niewyspany i ta wysokość tutaj, brak temu i tak mi daje się we znaki, więc woleliśmy przyjechać sami do hotelu, wypocząć troszkę dłużej i zebrać siłę na następne dni, bo wiem, że też będą ciekawe. A grupa pojechała zobaczyć sobie lodowiec Pasu. Lodowce już widzieliśmy. Ja wiem, no Karakorum, więc trochę inna liga, ale widzieliśmy lodowce, więc nie byłoby tam raczej nic, co by nas mogło jakoś zaskoczyć albo zadziwić. No i co? Czekamy na kolację. Za godzinkę ma być kolacja. Jesteśmy w mega resorcie. Słuchajcie, tym razem Jimmy przeszedł sam siebie, zakwaterował nas w takim resorcie, że no, w Europie nie wiem, czy nas by było stać, żeby... Znaczy tak, w Europie nas na pewno by nie było stać, żeby tu zamieszkać, ale że tu jest dużo taniej, to pewnie nas by było tutaj stać. Pakistańczyków raczej nie stać, żeby tutaj nocować. Pokażę wam jeszcze, kochani, widoczek, jaki mamy z tarasu hotelowego. To jest to jezioro, które wam pokazywałem 2 czy 3 dni temu, jak dojechaliśmy w tą stronę. Jezioro Atabat. No i co? Dziękuję wam, że zostaliście do samego końca. Do zobaczenia z razem. Trzymajcie się. Cześć. Neil. I'm my sleeping panda. Yeah, it's me. Sleeping panda. Huh? Oh, that's why I told you to look at the name.
pierdolę. Zajebiście. Oczekuję zapalić papierosa. Wydupcyłam się! Naprawdę? No tak już, bo odjechaliśmy na ten piasek i tam jeszcze. Wspaniale. Ale to jest fajne.